Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście, w kolejnym odcinku podcastu Nieoczywiste. E, Tak jak zawsze mówimy, bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami i bardzo serdecznie prosimy tych, którym nasze podcasty się podobają, o subskrypcję naszego kanału. Tak, prosimy też o polubienia. Jeżeli chcecie Państwo podzielić się z nami swoimi opiniami, to także o komentarze, bo one są zawsze dla nas źródłem cennych informacji z Państwa strony. Wszelkie uwagi są mile widziane. Także bardzo, bardzo serdecznie o to prosimy. Natomiast dzisiaj, żeby nie przedłużać, chciałybyśmy opowiedzieć Państwu o kolejnej nieoczywistej postaci, a mianowicie Aniu. O Yoko Ono. I wybór wydaje mi się nawet bardzo nieoczywisty, ponieważ dużo naszych tematów gdzieś dotyczyło Polski, tym razem... Naukowców, lekarzy, dużo mówiliśmy o tym. Dokładnie. Tym razem wybieramy się trochę poza granicę i to jest pierwsza biografia, czy pierwsza postać w ogóle, o której opowiadamy, która ciągle żyje. Tak. I powiem ze smutkiem jedną rzecz. Smutek będzie dotyczył mnie samej, a mianowicie zawsze jak ktoś mówił Yoko Ono, to ja mówiłam John Lennon. Bo to jest właśnie ten schemat myślenia. Gdzieś tam rozpropagowany przez media i ten stereotyp, który wokół niej się utworzył, dla mnie też był bardzo takim rzeczywiście taka kotwica myślenia Yoko Ono, żona Lennona. Tak. W związku z czym nawet gdzieś tam jak się wrzuci hasło Yoko Ono w wyszukiwarkę internetową, to od razu pokazuje się najsłynniejsza wdowa. I właściwie to trzeba długo szukać, Tak. żeby znaleźć jakieś inne informacje, a jest to niezwykle nieoczywista, niezwykle ciekawa postać i bym powiedziała, że w obecnej sytuacji geopolitycznej też myślę, że mówienie o idei przyświecającej życiu Yoko Ono jest niezwykle wartościowe i wyjątkowo na czasie. Bardzo potrzebne też, chociaż przyznam się, że ja po podróży do Japonii w tym roku bardzo byłam ciekawa w ogóle jej korzeni i chyba to mnie najbardziej, może nie najbardziej, ale to mnie interesowało i z takim zaciekawieniem czytałam te początki i w ogóle ten rys taki jej początków, jej życia, który też położył się jednak długim cieniem na jej dalsze wybory i właśnie tą aktywną No to zaczynamy postawę. od początku. No dokładnie, jak zawsze, czyli który mamy rok? 1933. Jesteśmy w Tokio. Możecie Państwo sobie wyobrazić tą sytuację, mając na względzie to, że Yoko Ono pochodzi z najbardziej prominentnych, szanowanych rodzin w Japonii. Korzenie samurajskie. O bardzo rzeczywiście, bo to już sięgające nawet XVIII wieku, długiej tradycji rodzinnej. Rodzina Yasuda i z tej rodziny właściwie wywodzi się, bo tutaj takim nestorem rodu jest dziadek Zenjiro Yasuda, który jest twórcą, nie chcę powiedzieć założycielem, ale twórcą wielkiego finansowego konglomeratu, który nazywa się właśnie Yasuda Zaibatsu. No i on był właścicielem wielu banków, między innymi właśnie tego banku Yasuda, który później z czasem został przemianowany na Fuji Bank. Ma piękną córkę, przepiękną. Zachęcam Państwa do spojrzenia na zdjęcia. Być może uda nam się też te zdjęcia pokazać. Wybitnej urody, bardzo uzdolnioną. No i to jest właśnie mama Yoko Ono, czyli Isoko, bo tak miała na imię. A ojciec Eisuke,
czyli no właściwie taki, powiedziałabym, niespełniony muzyk muzyki klasycznej, Tak. prawda? Bo on próbował jako pianista klasyczny właśnie zaistnieć. To się też później przełożyło częściowo na życie Yoko Ono, prawda? Ale to za Tak, chwilę. no ale został, i tutaj właśnie też mamy do czynienia z adopcją, bo przy jednym z poprzednich odcinków mówiłyśmy o adopcji takiej funkcjonalnej, trochę tak bym ją nazwała. Tutaj właśnie Eisuke zostaje zaadoptowany przez ojca Isoko, no po to, żeby miał to samo nazwisko i wstąpił jakby do tego klanu i prowadził No i się tą działalność bankierską, I bardzo prawda? mocno się zaangażował w tą działalność bankierską. Bardzo. No Tak. i on został w ogóle prezesem banku, był bardzo aktywny, był wysyłany na różne no, takie placówki, prawda, między innymi w San Francisco, czyli w momencie, kiedy przychodzi Yoko Ono na świat, no to ona właściwie ojca do 2 roku życia nie widzi. Tak, ja tego chciałam jeszcze powiedzieć, że Yoko, właśnie to szukałam, przeglądałam te kartki, może oznacza dziecko oceanu. W związku z czym przepięknie tłumaczone imię. Kochane dziecko, wyrastające w bardzo bogatej, z ogromnymi tradycjami rodzinie, ma również brata. Tak, chociaż a propos tego kochania, znaczy myślę, że to było takie kochanie na odległość No trochę tak. i takie zdystansowane, bo ja właśnie doczytałam taką, ciężko było dotrzeć do niektórych aspektów, ale niedawno ukazała się biografia napisana przez Davida Sheffa, który wielokrotnie prowadził wywiady właśnie z Yoko Ono, z różnymi przedstawicielami jej rodziny, bliskich, znajomych. I no, wydał rzeczywiście piękną, taką bardzo też emocjonalną biografię. I on tam wspomniał, że mama jej była bardzo zimną osobą, taką, która nie za bardzo obdarowywała ją tym ciepłem, nawet przykazywała nianiom, pod których opieką Yoko Ono była, żeby nie pomagały jej w niczym, nie przytulały jej, broń Boże, a kiedy upadła, to żeby no, sama się podnosiła, żeby nikt do niej nie wyciągał takiej pomocnej dłoni. No tak, no ale ten tak zwany zimny chów, myślę, jest w ogóle taki charakterystyczny bardzo dla wielu arystokratycznych rodzin. Myślę, że nawet teraz w niektórych rodzinach się może pojawiać. To jest coś, co w normalnej, powiedzmy, rodzinie nie ma zazwyczaj miejsca. Natomiast w tych arystokratycznych, bardzo takich dobrym pochodzeniem rodzin, bardzo często dzieci były oddawane właśnie pod opiekę niani, które były bardzo mocno instruowane przez rodziców, jak się zachowywać. No chodziło też, zresztą tutaj no, też trzeba pamiętać, że jesteśmy w Azji, o to, żeby wyrosła osoba o silnym charakterze, nie poddająca się przeciwnościom losu, żeby wiedziała, czego chce. No i między innymi myślę też bardzo często takie wychowanie później przekłada się właśnie na wybory życiowe. No Yoko Ono w pewnym momencie powiedziała, że była najszczęśliwsza, gdy udało jej się wyrywać z burżuazyjnych więzów rodziny. No więc tutaj jest jest to zgodne z tym, co mówiłaś, No że tak. nie czuła się być może bardzo związana, ale dostała bardzo staranne wykształcenie. Tak, ona w ogóle uczyła się gry na fortepianie do 13 roku Aż życia. ojciec jej powiedział, żeby już nie grała, ponieważ ma za krótkie bodajże palce, czy tam zbyt małe rozstawienie rąk. No Nie to ona rokowała. powiedziała, no to będę kompozytorką, na co ojciec jej powiedział, no przecież kobiety nie komponują. No tak. Więc takie to były rozmowy. No, przypomnijmy, że to był 1933, no potem już ona się- troszeczkę późniejszy, prawda, jak ona się rodzi i jak kończy tą swoją przygodę z graniem, więc no też dużo jeszcze takich stereotypów, podejścia, wielokrotnie mówiliśmy to w naszych odcinkach, do tego, że jednak ta rola kobiety była zupełnie inna. Ona zresztą wielokrotnie wspominała, że jak uczestniczyła już później w różnego rodzaju artystycznych spotkaniach, czy takich spotkaniach
spotkaniach i działaniach, w których miała co pokazać, bo już miała swój pewien taki Dorobek. rys, charakter, no może nawet jeszcze nie dorobek, ale podejmowała już wiele takich prób, to w Japonii była często proszona właśnie, no, żeby zaparzyła herbatę, prawda, i żeby jakby oddaliła się do tych zajęć, które były Kobiecie dedykowane przypisane. kobietom. Ona w ogóle przez lata, może tutaj teraz eskaluje trochę ten okres czasu, ale razem z matką uczestniczyła w przedstawieniach kabuki. Stąd też później ten jej taki śpiew, który był bardzo krytykowany i wyzwalał bardzo wiele negatywnych emocji na Zachodzie, ale ona w tych przedstawieniach uczestniczyła, a jej matka grała na bardzo wielu instrumentach, czyli ona była w ogóle otoczona tą taką energią muzyczną i tym takim fajnym, tą edukacją muzyczną od początku, od dzieciństwa. Plus bogactwem, plus tradycją, aż przyszła wojna. Bardzo tragiczna i myślę, że tutaj nie będziemy takiego backgroundu historycznego Państwu przedstawiać, ale no wiadomo, Japonia była w tej wojnie na określonej pozycji. Wojna, która zastała ich w Tokio. Ona się w tym Tokio ukrywa. Zresztą to jest ten moment, kiedy no ona jako nastoletnia dziewczyna, może już nawet nie nastoletnia, nastoletnia właściwie, młoda dziewczyna, radzi sobie z bardzo wieloma przeciwnościami, bo ona tam też ma chyba zapalenie wyrostka, jest operowana w ogóle w warunkach polowych tragicznych, bo oni rzeczywiście się no, w takich nędznych warunkach tam ukrywają w Tokio w czasie bombardowań. Znaczy w biedzie można powiedzieć. Tak. Z bogactwa wpadł do tego takiego skrajnego, tak. I tam przeżyła ten dramat wojny, prawdziwy dramat wojny. I ona po pierwsze no ma tą operację wyrostka w ogóle w niepełnym znieczuleniu, więc to musiało być bardzo traumatyczne. Ponoć zresztą ten lekarz, który to robił, jeszcze jakieś bardzo nieprzyzwoite wobec niej zachowania wykazywał. Drugim takim źródłem, o którym ona sama pisze, traumatyzmu takiego, czy w ogóle takiej traumy właśnie w czasie wojny, były nadawane przez radio komunikaty pilotów kamikadze. Ja jak przeczytałam o tym, to naprawdę no, poczułam bardzo, bardzo silnie taki naprawdę, wydaje mi się, ogromny no taki ból niemalże. Nie wiem, czy pamiętasz, na pewno pamiętasz też, jak był ataki na World Trade Center i później publikowano te ostatnie wiadomości osób, które wiedziały, że już nie przeżyją i żegnały się ze swoimi bliskimi. Ból, który do dzisiaj odczuwa się, jeżeli to się chociaż raz usłyszał. I to ją bardzo to ją... Ona chyba nawet mówiła, że to była najsmutniejsza i najbardziej dotkliwa rzecz, z którą w ogóle mierzyła się w życiu. Te komunikaty radiowe właśnie tych pilotów, którzy wiedzieli, że lecą na pewną śmierć. No plus oczywiście bombardowania atomowe, prawda? No tak, ale ona na szczęście w tym obszarze nie była. No, nie była w tym obszarze, ale przeżywała to na pewno. Tak, oni w ogóle w pewnym momencie już z tego Tokio wyruszyli gdzieś na takie wiejskie tereny. Ona się ukrywała razem z bratem. Ten brat był młodszy. Nawet słuchałam takiej anegdoty chyba, że właśnie bardzo głodowali. Ona miała część tego majątku ich, bo oni uciekli z tym, co udało im się oczywiście zgromadzić, zabrać. No ale zamieniała to na jedzenie. No i Matka nie robiła tego matki. I ten brat cały czas był właśnie głodny. bardzo, bardzo głodny i ona podobno wciągała go w taką grę, zabawę, żeby sobie komponowali menu, co by chcieli Karmiła zjeść. go marzeniami i wspomnieniami. No, w niektórych czasami wspomnieniach więźniów z Auschwitz takie informacje też można usłyszeć, jak oni na tych pryczach w nocy głodując również karmili się wspomnieniami i marzeniami, tworzyli sobie wirtualne przyjęcia, więc to może bezpośrednio przenieść nas w świat młodej. Czyli taka strawa dla duszy. Tak, no strawa właśnie. dla duszy, ale tragiczna i to na pewno miało
przełożenie na jej przyszłe życie, na obecne życie. No tak. I przyznam też, że spotkałam się z takim określeniem, że ten czas, kiedy ta wyobraźnia odgrywała bardzo istotną rolę właśnie w tym przeżyciu, przetrwaniu, też był dla niej później w dorosłym takim artystycznym życiu takim punktem odniesienia właśnie, żeby ta część tej artystycznej aktywności była właśnie zainspirowana, czy wykorzystywała to źródło wyobraźni, że nie wszystko musi zostać dopowiedziane, że część rzeczy można sobie wyobrazić, tak, nie musisz dotknąć, żeby przeżyć. Dokładnie. W tak. ogóle ona mnie urzekała, jak tak się zagłębiłam w jej biografię, bardzo wieloma rzeczami, które dzisiaj przemawiają, myślę, że do znacznie większej grupy ludzi. Wtedy jeszcze była chyba nierozumiana przez większość osób, ale na przykład takie jej zachęty do wykonywania różnych działań, oczywiście tam z tej książki Grapefruit, ale no nie tylko, z różnych aktywności. Na przykład usiądź i posłuchaj, jak obraca się Ziemia. No dla mnie to jest po prostu coś niezwykłego, taka uważność, o której my dzisiaj taka mówimy, uważność, prawda? tak. No to troszeczkę artystką, trochę też próbującą nas nakierować, no to jest Marina Abramowicz. Też, No, później już żyjąca, tak. prawda? No, Też oczywiście. tworząca. Ale generalnie też artystka też przeszła piekło wojny Bałkanów, też próbuje nam czasami w swoich tych medytacjach przekazać, że warto popatrzeć, warto zatrzymać się, warto spojrzeć i to faktycznie, mnie też to urzekło i też na to właśnie zwróciłam uwagę. I spójrzcie Państwo, jak przeżycia czasami tragiczne, no bo wojna nie toczyła się tylko w Europie. No przecież, tak, prawda? zdecydowanie. I niezależnie od tego, po której jesteś stronie ją przeżywasz, jak to wpłynęło na kształtowanie się takiej młodej, wrażliwej dziewczyny ze świetnej rodziny, która otrzymała, o czym za chwilę powiem, doskonałe wykształcenie i która, no ja wrócę do tego, co powiedziałam na początku, niesprawiedliwe przez, myślę, bardzo dużą część z nas jest w pierwszej myśli uznawana po prostu za żonę Johna Lennona. A to w ogóle jest kompletnie ułamek właściwie tylko jej życia, prawda? Bardzo ważny, ale ułamek jej życia, tak. Także ona zrobiła na mnie też ogromne wrażenie. No, to, co też mówiłaś, no wiadomo, bomba atomowa, Hiroshima, Nagasaki. Byłam w tych miejscach, one są wstrząsające. Ja Wydaje mi się, że to powinien być jednak ślad i dowód na to, że wojna to jest najgorsze okropieństwo i myślę, że to też ją naznaczyło, bo ona jednak była tą orędowniczką i walczyła po... Jest. Tak, no, zaszufladkowałam. Jest orędowniczką pokoju. Ale wróćmy do tego wykształcenia, bo powiedziałaś, że doskonałe. Ja sobie wynotowałam, jestem bardzo ciekawa, czy ty też, że ona po wojnie no oczywiście trafiła do prestiżowej szkoły, ale trafiła tam z księciem, do jednej klasy z księciem Akihito, który był później cesarzem Japonii. Także no bardzo fajny kumpel z klasy, prawda? Taki kolega. Kolega z klasy, więc dobre. Prestiżowa bardzo szkoła dobre, w Tokio, tak. Ona niestety w tamtym czasie już po tej wojennej pożodze i właściwie po tych wszystkich wojennych przejściach chyba po raz pierwszy doświadcza takiego załamania psychicznego i po raz pierwszy popada w taki stan bliski depresji albo nawet depresję, włącznie z chyba jej pierwszą próbą odebrania sobie życia, na szczęście nieudaną. Więc to jest też taka smutna sytuacja. Ale potem idzie na studia. Jako pierwsza kobieta. No właśnie. Tak, Wydział Filozoficzny. Pierwsza kobieta w Japonii. Pierwsza kobieta na Wydziale Filozoficznym, więc to rzeczywiście bardzo duże osiągnięcie. Nie wiem, czy tam doczytałaś gdzieś, pięknie sobie powiedziała, to był mój pierwszy performance. To był Natomiast ona rezygnuje po drugim semestrze i przeprowadza się do Stanów Zjednoczonych. Trafia do college w Bronxville. Możemy powiedzieć, że te Stany Zjednoczone to jak gdyby też nieprzypadkowo, ponieważ jej ojciec, pracując w tym biznesie, bardzo dużo czasu spędzał właśnie w Stanach Zjednoczonych, głównie w San Francisco. Tak, i tam jej rodzina też urzędowała, że tak powiem, kolokwialnie. I tam trafia też do ciekawej szkoły. Tak, jest właśnie w tym college w Bronxville. 3 lata w nim jest. Ona rzuca ponownie tą szkołę, bo ona, musimy powiedzieć, że ona w końcu nie skończyła żadnej szkoły wyższej, ale dużo zaczęła.
Więc, Ale spotkała ludzi. tak, więc myślę, że życie rzeczywiście tutaj było dla niej takim nauczycielem, jeśli chodzi o jej artystyczną, no jakby taki kierunek rozwoju. No ale ona rzuca tą szkołę, dlatego że no po pierwsze jest Japonką w Stanach Zjednoczonych, no po II wojnie światowej wiadomo, że No, może nie ma te wielkiego relacje serca, tak. też były zakłócone tymi wszystkimi wydarzeniami. Dwa, miała bardzo konserwatywnych nauczycieli, jak sama wspomina, no i też takich kolegów, którzy nie do końca, no właściwie rasistów po prostu, prawda? Czy trzeba nazwać rzecz po imieniu. Byli to rasiści i no, niezbyt jej się dobrze tam wtedy Tak, i tu znów możemy funkcjonowało. takie zrobić. To jest druga rzecz, dla której warto mówić o tej postaci, jeszcze raz powiem, w kontekście tego, co się obecnie dzieje. Ale równocześnie w tej szkole, której nie skończyła, w San Francisco, dołącza do słynnej grupy Fluxus. Bardzo taki, prawda, w związku z czym od razu wchodzi jak gdyby w świat takiej bohemy artystycznej. Fluxus, taki międzynarodowy ruch artystyczny, który właśnie miał przekraczać, jakby jego celem było przekraczanie pewnych specjalności, łączenie pewnych rzeczy, niedzielenie i miał bardzo wielki dystans do tradycyjnej sztuki. I tam się zaprzyjaźnia, zakolegowuje z George'em Maciunasem, który był właśnie takim awangardowym, właśnie takim wręcz założycielem tej awangardowej grupy, który namawia ją, żeby do nich dołączyła, ale ona już wtedy wie, że chce robić coś na własną rękę, mimo że kontakty z tymi wyjątkowymi artystami bardzo jej pomagają. I w międzyczasie, co jej przerywa tę taką drogę? No małżeństwo. Tak, no wybiera sobie małżonka Toshiego Ishiyanagi. No, właściwie pianistę po Juilliard, czyli bardzo uznanej kompozytora, szkole, tak. prawda? I on faktycznie robi karierę, oddaje się tym swoim, tej swojej aktywności artystycznej, ale łączy ją w pewnym momencie, bo sam też jest protegowanym i jednocześnie fanem Johnny'ego Cage'a. Tak. I to jest w ogóle niesamowita historia i tutaj się przyznam bez bicia, no po prostu może to wstyd się przyznać, ale ale no nie ma wstydu. Jeżeli ktoś otwarcie o czymś mówi, a nie zrobił nic złego, nie ma wstydu. Ja pracując bardzo często, ponieważ ja nie potrafię pracować przy muzyce, bardzo często właśnie słucham utworu Johnny'ego Cage'a 4:33. Nawet jak Państwo macie na Spotify'u podsumowanie roku, to ja często mam podsumowanie roku, że to jest moja ulubiona piosenka, czyli generalnie, musimy to powiedzieć teraz otwarcie, cisza. Czyli nagranie ciszy przez 4 minuty 33 sekundy i nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ten utwór był odtwarzany, znaczy grany bez grania w sali koncertowej i że to wszystko było takim przedsięwzięciem, że przyszli normalnie widzowie, słuchacze, pianista wyszedł, otworzył fortepian. I zatopił się w utworze w ciszy. W ciszy. I ta cisza właśnie trwała 4 minuty 33 sekundy. Ja tego słucham non-stop, bo to bardzo dobrze wycisza umysł. Natomiast no, ludzie byli wtedy bardzo zszokowani, a ja doczytałam, że właśnie dla Yoko Ono było to też takim bardzo ciekawym spostrzeżeniem, że to, co ona w bardzo wielu sytuacjach myślała sobie, że może to nie jest sztuka, że może to się nie nadaje do takiej szerszej publiczności, czy że może to jej podejście artystyczne i to granie z wyobraźnią to jest coś za mało, to nagle tutaj zobaczyła, że można robić rzeczy, które zmuszają do myślenia, zmuszają do pewnych niekomfortowych sytuacji, do refleksji, prawda? A nie są do krytyki nawet. Przedmiotem, obiektem, nie są tak. jakimś skończonym dziełem. Dlatego jej pierwszy performance to było chodzenie stopami po płótnach, bo chciała zdjąć obrazy ze ścian. Prawda? W związku z czym to jest właśnie dokładnie to, o czym mówisz. No ja myślę sobie jeszcze tak, że sztuka awangardowa, no to były początki w ogóle performansu tak naprawdę takiego artystycznego,
Cały czas to się dzieje, jest cały czas rzesza młodych, a niekoniecznie młodych, ale artystów, którzy cały czas robią pewne właśnie sztuki wizualne, performanse i tak myślę sobie, jak teraz jest jeszcze trudniej i zszokować, i zadziwić, i ponieważ to się zaczęło w 50 latach. Wtedy to było... To było w ogóle przełamanie tabu, to było Tak, inne... coś nowego i taki pierwszy, no bardzo... Znany, tak? Bardzo znany, tak, ale też szokujący właśnie performance, kiedy ona siedziała i jest dostępny zresztą na YouTubie do obejrzenia. Ona siedzi, Cat Peace, właśnie, i no, zachęca publiczność do tego, leżą tylko nożyczki, żeby ktoś podszedł i kawałek ubrania jej odciął, co też było dla mnie wstrząsające, że ludzie przy pierwszym, drugim, trzecim wykonaniu odcinali sobie po kawałku i zabierali, a przy którymś z kolejnych po prostu wycinali całe fragmenty i obnażali ją. Tak, były takie performanse, które ona kończyła całkowicie nago. Mówiła zresztą, że dużo łatwiej zdzierali z niej szaty mężczyźni niż kobiety, co świadczy o tym, że gdzieś w podświadomości mężczyzn jest to, że mogą zawładnąć kobietą jej ciałem, ale również mówiła, że zdecydowanie łatwiej robią to Europejczycy niż Japończycy, bo ona te performanse prowadziła na całym świecie właśnie, ale Stany Zjednoczone, Europa i Azja, no głównie Ale w Japonia. tamtym czasie właśnie one jeszcze nie do końca były rozumiane, nie do końca to było tak to powszechnie, prawda, akceptowane, czy w ogóle jakby spotykało się z takim życzliwym przyjęciem. Zresztą to było źródłem później konfliktu też z rodziną, ale to za chwilkę do tego wrócimy. Ale trzeba powiedzieć, że to, że w tamtym czasie no, to było takie szokujące, no jednak dało to podwaliny do różnego rodzaju zmian właśnie w obszarze i muzyki, i performance'u, i sztuki. Odbioru sztuk, nie tylko tworzenia, ale też odbioru. Ona naprawdę dokonała jako artystka samodzielna przełomów w tych sztukach i w 2020 roku New York Times uznał ten właśnie performance, czyli Cat Peace, za jedno z najbardziej wpływowych dzieł amerykańskiej sztuki protestu po II wojnie światowej, czyli jest to naprawdę bardzo duży no, dorobek, prawda, taki artystyczny. No, taki krok milowy, można powiedzieć, w rozumieniu i w postrzeganiu sztuki. I tak pozwolę sobie na taką może dygresję, że jeżeli przez przypadek albo intencjonalnie jesteśmy na jakimś performansie i wydaje nam się, że to jest bez sensu, tak? No siedzi kobieta na scenie, ktoś może podejść, zastanówmy się, co ona chciała, co ten artysta faktycznie chciał, bo zazwyczaj to są bardzo głębokie. Tutaj była kwestia tego po prostu właśnie w jaki sposób na ile można przełamać dystans i obnażyć czyjąś osobowość, prawda? Tak. W związku z czym to są bardzo piękne, czy tak jak mówiłam o tym chodzeniu bo też był to jeden z jej pierwszych takich happeningów, performance'ów, chodzenie po rozłożonych płótnach. Można było zamoczyć po prostu stopy w farbie i tworzyć swój własny obraz. Nie chodziło o to, żeby stworzyć, wiesz, ten własny, tylko chodziło o to, żeby powiedzieć ludziom, że można obrazy zdjąć ze ściany i je przybliżyć do ludzkiego serca. Ale też był taki motyw, nie wiem, czy dokładnie przytoczę ten jej pomysł, ale ona położyła na przykład na podłodze, czyli właśnie też z tym chodzeniem ten aspekt był angażujący publiczność. Obraz czy ilustrację przedstawiającą Chrystusa i zachęcała ludzi do chodzenia po tym, no jakby szukając na ile chrześcijanie i osoby, które są w stanie prawda, w ogóle dokonać takiego rodzaju aktu. No i ona to traktowała jako pewien rodzaj obserwacji, bo rzeczywiście te osoby po prostu unikały. Socjologiczny. Tak. Także tutaj ona w ogóle grała z tą publicznością, ale też nie chce za bardzo wchodzić tam w przestrzeń artystyczną. Ale są przepiękne, te są naprawdę przepiękne i robią wrażenie. To, co możemy powiedzieć, to zachęcić Państwa, bo część jest dostępna właśnie do zobaczenia w internecie. Jest dostępna w internecie i myślę, że warto po to sięgnąć, ale w ogóle takie pomysły, na przykład policz strony w książce zamiast ją czytać.
No dla mnie to jest No urzekające, niektóre bo dzieci by się pewnie ucieszyły. tak, ale wiesz, to w ogóle wybija po Tak. prostu z takiego Schematu stereotypowego działania, prawda? Czyli my zupełnie nagle zaczynamy inaczej myśleć. Aha, no dobra, książka jest do czytania. Nie, może książka jest właśnie do policzenia A może do stron. a może do przytulenia. A może do przytulenia na Może przykład, do prawda? Czy do przytulenia, jakiejś prawda? innej aktywności. Do powąchania starej książki, No, prawda, jak pięknie pachnie papier. Na pewno muszę powiedzieć, że no jestem pod dużym urokiem Yoko Ono. Ona wychodząc za Toshiego, i tu chcę wrócić do ich eksperymentowania i w ogóle takiego tworzenia też takiego salonu w sumie artystycznego. Ona w Nowym Jorku wynajmuje mieszkanie. Tak. Oni we dwójkę wynajmują taki loft, właściwie bardzo tani, bo on chyba kilkanaście dolarów za miesiąc kosztował, no ale głównie dzięki temu, że tam nie było prądu, oświetlenia, niczego. Ale to im nie przeszkadzało i oni sobie tam mieszkają i jednocześnie tworzą różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, koncerty. No i które mieszkanie stało się takim miejscem w ogóle właśnie jakby ściągało artystów. No tak. właśnie, czyli takim miejscem, gdzie się spotykały różne artystyczne osoby, koncerty przy świecach. No wyobrażam sobie, że to musiało być naprawdę bardzo dojmujące doznanie. W Nowym Jorku, w takim poloftowym czy loftowym miejscu, świece, sami artyści. Czasami było mniej osób, czasami więcej, ale rzeczywiście było to takie fajne, taka kolebka no, różnych takich ciekawych, kulturowych wydarzeń. Więc to mi się niezwykle spodobało. No ale jej związek z Toshim jakoś nie Oni się przetrwał. przenieśli do Japonii, z tego co pamiętam, i tam Tak. no, dosyć rozpadło się ich małżeństwo, no ale Yoko przepłaciła to głęboką depresją. Bardzo ciężko przeszła ten Plus rozwód. ponieważ oni chyba jak się przenosili ze Stanów Zjednoczonych do Japonii, to oni już chyba byli w momencie takim, że te drogi ich się rozeszły, Rozchodziły, tak. ale oni się bardzo przyjaźnili jednak i on ją tam zachęcał do tego, żeby miała właśnie czy wystawy, czy propagowała tą swoją sztukę i to właśnie w tym momencie zetknęła się z brutalną rzeczywistością, bo nie było to dobrze przyjęte, a jednocześnie jej rodzina od niej się odwróciła. I to było dla niej takim ciosem i to przypłaciła właśnie taką no i depresją i chorobą i chyba wtedy samobójczą też kolejną akcją. No ale pojawił się w jej życiu, przyjechał specjalnie dla niej. No tak. Tony Cox. Anthony Cox, Filmowiec ze Stanów Tak. Zjednoczonych, prawda? który został jej kolejnym mężem. Tak, ale wydobył ją podstępnie z tego zakładu psychiatrycznego, bo ona trafiła do zakładu psychiatrycznego, wydobył ją stamtąd. Ona w 1962 roku rozwiodła się z Toshim. Tak. No i zaszła w ciążę razem z Coxem. No i urodziła się ich córka Kyoko. Tak. Kyoko Han. No i Kyoko Ono Cox nawet, bo ona miała połączone Kyoko Ono, te nazwiska. No ale to małżeństwo nie przetrwało jakoś zbyt długo. Chyba nawet nie doczytałam zbyt wiele informacji. Yoko Ono bardzo mocno się w tym czasie zaangażowała w tworzenie, w swoją sztukę, w swoją pracę artystyczną. Natomiast Antony bardzo mocno zaangażował się w wychowanie córki. I faktycznie po dosyć krótkim czasie, jak dziewczynka miała kilka lat tak naprawdę, 5-6 lat oni się rozwiedli, natomiast Anthony Cox jakby udowodnił w sądzie, że jako ono się w ogóle nie zajmowała córką, że nie spełniała standardów matki i dostał całkowite prawa do opieki nad córką i z tego co wiem, to jako ono z córką spotkała się dopiero po 20 latach. One się nie widziały około 20 lat. Natomiast w tym czasie oczywiście jak ona przeżyła swoje życie prywatne plus sztukę. No i to oczywiście myślę sobie, że też daje do myślenia, jaką cenę zapłaciła, bo każda kobieta tę cenę zapłaci, utraty córki. Ale dzisiaj mają bardzo dobre relacje. Tak, dzisiaj mają bardzo dobre relacje i jest, natomiast jednak może tak trzeba było zrobić. No nie była gotowa w ogóle na to, a poza tym on z tego, co ja doczytałam, to ukrywał później, uciekał z tym dzieckiem, ukrywał to dziecko przed nią. Oni nawet trafili do jakiejś takiej sekty, gdzie on ukrywał tą córkę przed nią, No w każdym razie bo ona przyjechała
jak już była w związku z Lennonem, przyjechała do Stanów właśnie próbując przejąć te prawa rodzicielskie do niej, no i to jej się wtedy nie udało. Także to podejmowała jakieś tam działania i starania ku temu, żeby odmienić jednak tą sytuację, no ale nie wyszło. No co zrobić? No, ale córka ją, tak jak powiedziałaś, sama odnalazła później, nawiązała z nią kontakt. Właściwie w momencie, w którym sama została matką, bo to zmienia w ogóle optykę, prawda? Więc tak zmienia optykę, też tych dokładnie. naszych fajnych korzeni. No i co? I teraz by wypadało chyba powiedzieć, że po rozwodzie z Coxem Yoko Ono tworzy. Ona w ogóle trafia do Londynu. I tam tworzy ten swój słynny performance Drabina. Tak, no i po tej drabinie kto się wspina, wiemy już wszyscy, no być może Państwo również, wspina się John Lennon, ale żeby było śmieszniej, on trafia do galerii, gdzie ona przygotowuje swoją wystawę, zanim jeszcze ta wystawa zostaje otwarta. No jest oczywiście na tyle nonszalancki, że bierze jabłko, które jest jako eksponat, bo ono miało tam przejść proces dekompozycji totalnej, prawda, naznaczony czasem. No on sobie po prostu je swobodnie bierze, odgryza, co wywołało w niej naprawdę sprzeciw, dosyć dużą, dosyć duże oburzenie. No ale koniec końców on też na jeden z tych eksponatów, czyli właśnie tak jak powiedziałaś, na tą drabinę się wspina, tam jest szkło powiększające, no i takie maciupeńkie wypisane słowo tak. No i to właściwie w przenośni staje się takim tak na ich życie i na ich związek, bo oni zaczynają ze sobą współpracować. No musimy powiedzieć, że ona chyba jeszcze jest w małżeństwie i on również, prawda? On ma córkę? Ja nie wiem. Dziecko w każdym razie. Ma dziecka. Nie wiem. Ma dziecka. A żona na pewno ma na imię Cynthia. Tak, ale ona była przez bardzo wielu fanów i opinię publiczną w ogóle oskarżana i też nienawidzona później o to, że rozbiła to małżeństwo. No tak, ale przede wszystkim, że rozbiła zespół. Natomiast właściwie później muzycy samego zespołu do dzisiaj mówią, że to jest nieprawda, że zespół i tak by się rozpadł ze względu na I wiesz, że nawet ten biograf, który napisał tą biografię jej w tym roku, czy w ubiegłym roku, on podkreśla, że właściwie w jego opinii, w jego ocenie to dzięki Yoko Ono tak długo Lennon jeszcze wytrzymał w zespole, bo on był całkowicie już pozbawiony takiej chęci trwania bo i tam jakieś kłopoty tego. z menadżerem, a potem jakby na to nie patrzeć później Więc ona właśnie w związku, on jeszcze tworzył, Imagine powstało już on miał w ogóle jeszcze dodatkowo odrębną swoją działalność. I zyskał jeszcze świadomość polityczną. Tak, więc tutaj rzeczywiście ona według tego biografa przyczyniła się do tego, że ten zespół dłużej przetrwał niż miałby szansę przetrwać bez jej wkładu. A na pewno John Lennon stworzył wybitne swoje własne dzieła, a zespół, natomiast fani, tam był nawet jakiś był incydent zniszczenia, zdemolowania ich wspólnej wystawy przez fanów The Beatles. No ona w ogóle nie pasowała na taką żonę Beatlesa, prawda? Nie. Ona była jakaś, ani nie blondynka, ani nie Europejka, w ogóle po prostu jakaś... Miała własne zdanie. Prawda? Jeszcze coś tam chciała tworzyć razem z nimi, angażować się w to wszystko, więc to dla mnie było bardzo też ciekawe, żeby o tym przeczytać, ale myślę, że warto też powiedzieć, bo oni rzeczywiście zaczynają to swoje życie w bardzo trudnym momencie. On jest w depresji, on rzeczywiście bardzo źle radzi sobie i z rzeczywistością. Ona też bardzo trudno radzi sobie z tą nienawiścią i hejtem. Niestety ten hejt jest bardzo dotkliwy zawsze dla wszystkich. No i uciekają się do narkotyków. Do narkotyków. Najpierw jest to heroina. Bardzo są... różne substancje psychoaktywne. Faktycznie żyją na dużym speedzie. Na dużym. Potem udaje im się z tej heroiny wyrwać. Zastępują ją metadonem. Sobie to wynotowałam, bo nawet nie znam tych nazw.
I ponoć z tego uzależnienia, które dla nich no jednak jest wyniszczające, niedobre i oni No nie przede chcą w wszystkim nim też moc trwać. twórcza teoretycznie jest, bo napęd jest Pozornie, olbrzymi, prawda? ale pozornie No. oczywiście. I Potem z to trzeba tego- zrealizować, prawda? tak. I to już gorzej. I z tego ich jakiś chiński zielarz uwalnia. tak? Tak. I oni są podobno u tego chińskiego zielarza gdzieś w jakimś takim domku przez tydzień zamknięci. On się nimi opiekuje i dzięki niemu właśnie udaje Czyli im zrobił się... im skuteczny detoks. Tak, detoks. Udaje im się z tego No ale z myślę, że tego nie wyrwać. zrobiłby im skutecznego detoksu, gdyby po pierwsze nie chcieli pójść do tego zielarza, No tak, a po drugie absolutnie. gdyby wiedzieli, że są pewne granice i żeby tworzyć, a dla nich sztuka i tworzenie było Najważniejsza chyba. najważniejsze i dla Yoko Ono jest wciąż w to ważne. Tak. No i to jest właśnie piękne, że można się nawet, no taka przesłanka, że nawet jeżeli się gdzieś zgubimy po drodze, Można się to odnaleźć. potem można się odnaleźć, tylko trzeba mieć cel i wsparcie. No właśnie. I pasję, proszę Państwa, trzeba mieć pasję. Pasję, tak. Znaczy no w ogóle tą determinację, prawda, która nas prowadzi do tych kolejnych szczebli rozwoju, bo to jest najfajniejsze, najprzyjemniejsze. Ale teraz muszę powiedzieć o czymś, czego nie wiedziałam. Znaczy, Ja wielu o rzeczy nie rzeczach, wiedziałam. O wielu rzeczach nie wiedziałam, no właśnie, ale to też zwróciło moją uwagę, bo tak, zawsze w mediach postrzegałam ten związek Yoko z Johnem Lennonem jako taki symbiotyczny, że oni wszystko Idealny. razem, prawda, i na nagraniach razem i wszędzie Ja też tak to postrzegam. tworzenie razem i w ogóle miłość niezwykła. Taka po prostu A okazało Jacek i się- Barbara zakochana para, prawda? Tak. Tak to było trochę przedstawiane właśnie. Tak, a okazało się, że Lennon jawnie ją zdradził, za co został przez nią ukarany. Odsunęła go od swojego życia na 18 miesięcy rozłąki. Nawet to zyskało jakieś określenie, że najdłuższy weekend Lennona, czy coś takiego, już nie pamiętam I to dokładnie jeszcze z jej brzmienia tego. sekretarką zdaje się, prawda? Tego nie wiem akurat z kim, Puchin, natomiast rzeczywiście ona bardzo zażądała po prostu, żeby powstrzymali się od kontaktów i żyli z dala od siebie przez 18 miesięcy i dopiero potem, ponieważ oni bardzo pragnęli też mieć swoje wspólne dziecko, dopiero potem zaczęli starać się O dziecko. o dziecko, czyli no może teraz zabrzmie trochę, nie jestem jakimś domorosłym psychologiem, ale myślę sobie, jaka to była dojrzała decyzja, Posiadania wspólnego dziecka. Znaczy może nie dziecka, tylko żeby po takiej zdradzie, czyli po jakimś takim załamaniu zaufania, odsunąć kogoś od siebie i zobaczyć, czy to przetrwa tą próbę czasu. I czy ja mogę żyć bez niego, prawda? I Czy ja dopiero mogę żyć bez wtedy niego? wejść na ten dalszy, bardziej zaawansowany Pamiętasz ten szczebel. wiersz chyba Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej, coś tam, widać, można żyć bez powietrza. Prawda? Właśnie to podobno prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy czujesz, że jeżeli nie ma tej osoby, to nie masz To czegoś powietrza, ci żeby, brakuje, tak, prawda? brakuje ci No powietrza do oddychania. I to być może tak było. No, bo myślę, że nie będziemy może dużo mówić, no tylko wspomnimy, ale to chyba wszyscy wiedzą, jak wyglądał ślub na Gibraltarze i później słynny tydzień w hotelu w Hiltonie w Amsterdamie, gdzie był taki wielki performance właściwie z przedłużoną nocą poślubną, gdzie przyszło mnóstwo dziennikarzy i wszyscy obserwowali Yoko Ono i Johna Lennona leżącego w łóżku w białych piżamach, wotujących za pokojem na świecie. Niektórzy się śmiali, czy wątpili, czy leżąc w łóżku w piżamie w jednym z droższych hoteli można zawalczyć o pokój w Wietnamie, no ale to bardzo słynne i te zdjęcia są bardzo słynne. Przeszło w ogóle do historii, To przyszło do prawda? historii, to myślę, że wszyscy Wizualnie wiemy. w ogóle jest bardzo rozpoznawalne. Oni potem próbowali zrobić ten performance jeszcze raz z tego co wiem w Stanach Zjednoczonych, ale to nie przeszło, w Montrealu go powtórzyli. No i to jest taka bardzo ich znana rzecz, no to myślę, Też że to wszyscy można wiemy. obejrzeć to na Tak. YouTube, jest film dokumentalny, który to prezentuje. No, Pokój ale bracie, gdy ktokolwiek wchodził do nich, to oni się odzywali, to były jedne słowa, które mówili, pokój bracie. No ale rzeczywiście ta ich aktywność była taka bardzo
kontrowersyjna to jest właściwie mało powiedziane, Mało bo oni po powiedziane. prostu sięgali do pewnych granic, próbowali i siebie, i próbowali tą publiczność zmusić do pewnego rodzaju myślenia, wyjścia poza schemat i to chyba im się udało. Muszę powiedzieć, że ona, no bo wiadomo, nie będziemy tutaj odkrywać rzeczy, które są jasne. Ona była Oczywiste. świadkiem, prawda, Tak. morderstwa Lennona, więc to małżeństwo zakończyło się bardzo tragicznie. Tak, możemy jeszcze tylko powiedzieć, że pewien schemat, zanim dojdziemy do tej śmierci, jak urodził im się syn, to Yoko Ono się zajęła znów zupełnie swoją sztuką. Ona była wtedy na bardzo takim dużym właśnie speedzie do tworzenia, a tego syna właśnie przez 5 lat Shona wychowywał głównie John Lennon, który zresztą też wtedy miał okres bardzo depresyjny, to był trudny czas, ale on chodził z nim na spacery po Central Parku, on się tym dzieckiem bardzo, bardzo opiekował, był dla niego bardzo ważny i tak teraz sobie myślę, że gdzieś to może był jakiś taki chichot losu albo przeznaczenie, że dał temu dziecku przynajmniej tyle, co mógł, bo zginął tragicznie. No jak nie, Ale nie ma spędził śmierci dużo potrzebnej. czasu. Spędził dużo Chociaż czasu. wiesz, że ja wyczytałam chyba w tej biografii właśnie, że ona zażądała od Lennona tego, żeby on był prawnym opiekunem tego syna i żeby jego zaangażowanie było bardzo duże, żeby w sumie trudy tego macierzyństwa dzielili sprawiedliwie Czyli między feministka. siebie. No prawda? ale miała bez wątpienia. Ale dobrze do tego podeszła. Tak, dobrze do tego podeszła. Potem też taką jej największą troską w momencie, kiedy on został zamordowany, było to, żeby tego syna uchronić przed tą wiadomością tak natychmiast z mediów i on chyba, no nie wiem, czy przez kilkanaście godzin gdzieś tam był pod takim A jeszcze parasolem. nie wiem, czy Państwo wiecie, że na kilka godzin przed śmiercią John Lennon dał swemu zabójcy autograf. Podobno. Tak? Brzmi To wyczytałam. strasznie. Brzmi strasznie, tak. No w każdym razie później zarzucano Yoko Ono, że była zbyt mało smutna i zbyt mało rozpaczająca po śmierci Johna Lennona, co myślę sobie znów jakby tworzy ten stereotyp, że to on był tym wielkim artystą, a ona miała być jego żoną, prawda? Ona To później- jakby pierwsza rzecz, a druga, wydaje mi się, że jednak świadomość, że każdy po pierwsze ma prawo do przeżywania Oczywiście, żałoby na na swój własny, sposób, a po drugie, no jednak różne kultury zupełnie inaczej przeżywają. Oczywiście, to chciałam powiedzieć, że emocje, które wykazują Azjaci, są zupełnie inne od europejskich, a przy czym spójrzmy w samej Europie, jak różnie inaczej reagują osoby z północy, a inaczej z południa, prawda? Myślę, że Ale dzisiaj- myślę, że azjatyckie, w ogóle Azjaci są generalnie Dużo bardziej dużo powściągliwi, bardziej prawda? powściągliwi, a potem przypomnijmy to, co mówiliśmy na początku, sposób wychowania, jak ona była wychowana, no surowo była wychowana, w miłości na pewno, w domu kochającym na pewno, natomiast i ona też zresztą bardzo później się odnosiła się kilka razy do tego, że jakim prawem ktoś ocenia to, w jaki sposób ja przeżywam, tylko ja wiem, ja byłam świadkiem, ja widziałam te rozbite okulary. Na okulary te charakterystyczne No tak. są symbolem Johna Lennona. No tak, zdecydowanie tak. Chociaż, znaczy może nie chociaż, tylko też zwróciłam uwagę na wypowiedź McCartneya, który właśnie mówił, że po śmierci Johna próbował kontaktować się z Yoko, no wiadomo, oni tam nie mieli ze sobą dobrych relacji, oferował jej swoje wsparcie, no ona powiedziała, że jest jej niepotrzebne jego wsparcie i jego współczucie, więc też tak bardzo świadomie w ogóle potrafiła się zachowywać w relacjach i zaznaczać swoje granice, więc myślę, że ta opowieść o niej, może to zabrzmi trochę dziwnie, ale też
też zachęcałabym Państwa, myślę, że teraz mamy modę w ogóle na Japonię, do tego, żeby zgłębiać też Tak. inne kultury, zgłębiać też trochę inne zwyczaje i taką podstawę do wyrażania, chociażby, tak jak tutaj w tym przypadku, o którym mówimy, uczuć, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. My jesteśmy do siebie podobni jako gatunek ludzki, ale jednak też różnimy się w zależności od tego, w jakiej geograficznej szerokości przyszło nam się urodzić i to może być zawsze też fajną inspiracją, żeby dowiedzieć się czegoś innego o innych narodach i innych kulturach. Myślę, że kończąc powoli ten podcast, ten odcinek w rozmowie o Yoko Ono, no musimy na pewno powiedzieć, że jest to pacyfistka, jest to osoba bardzo mocno walcząca o pokój na świecie, bardzo mocno rozumiejąca ten problem i teraz wiemy dlaczego, to nie jest jej wymysł, proszę Państwa, ona przeżyła tragiczny okres II wojny światowej jako małe dziecko i była świadkiem właśnie wielu tragicznych rzeczy. Była świadkiem zabójstwa osoby, którą na pewno bardzo kochała i która była dla niej niezwykle ważna. Równocześnie, proszę Państwa, nie jest to tylko właśnie żona Johna Lennona, jest to kobieta, która została nagrodzona chociażby Złotym Lwem za całą twórczości na festiwalu Biennale w Wenecji. Jej prace są... Niedawno, 2009 rok, prawda? Jej prace były wystawiane w chociażby Galerii MoMA, no trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce. I mnie się jeszcze bardzo podobała jej wypowiedź, którą znalazłam w jakimś tam wywiadzie, która mówi, że wciąż jest bardzo wielu przeciwników tak naprawdę jej właśnie, jej działań, między innymi również tych działań takich właśnie jakby propokojowych. Natomiast w jednym wywiadzie powiedziała tak, i to bym chciała zakończyć tym i jeszcze jednym cytatem. Społeczeństwo mówi ci, tak Ania, słuchaj, posłuchaj, to też dla nas. Społeczeństwo mówi ci, że gdy jesteś stara, musisz przejść na emeryturę. To bzdura. Nie żyjemy tylko śpiąc i jedząc. Dla mnie sztuka i kampanie społeczne to powietrze. Bez nich bym się udusiła. Bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawa artystka, której w ogóle od tej strony nie znałam. Artystycznej nie Czyli znam. ten stereotyp. Sam motyw w ogóle sprzed kilku lat skwitowania wyboru Trumpa na prezydenta 90-sekundowym krzykiem zarejestrowanym i opublikowanym w mediach społecznościowych też był dla mnie czymś no, takim niezwykłym, ale ta uważność i w ogóle ta odwaga wypowiadania się, tworzenie bardzo różnych, odważnych, prowokacyjnych dzieł, myślę, że dla nas na pewno stawiają w ogóle Yoko Ono w zupełnie innym świetle i mam nadzieję, że Państwo też zechcecie sięgnąć po różne dodatkowe źródła i poczytać o jej dokonaniach, które mam wrażenie są dużo bardziej współczesne niż były w tamtym czasie, kiedy ona je tworzyła. I wciąż aktualne. Absolutnie. I na sam koniec, bo muszę to powiedzieć. Yoko Ono na pewnym etapie postanowiła być głucha na krytykę. To jest niezwykle ważne i mówiła. I tak myślę, że w ogóle możemy nazwać, Aniu, tak, nasz ten odcinek. Akceptacja ma większą siłę niż agresja. I tego wszystkim życzymy, żebyśmy byli bardziej akceptujący niż agresywni. I nie krytykujmy tak bardzo. No właśnie, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. I dziękujemy Państwu Dziękujemy za Państwu. bycie z nami w trakcie tej rozmowy. Jak zawsze zachęcamy do subskrypcji, Bardzo polubienia prosimy. i komentarzy. Do Do zobaczenia. zobaczenia.